swoje bramy otwiera dopiero o godzinie 9. W tej chwili jest godzina 8:15 i zobaczcie, jaka już jest kolejka do wejścia do muzeum. Tutaj po lewej widać budkę, gdzie sprawdzane są bilety. No i takie grupy osób wchodzą w tej chwili. A wejście jest tam się znajduje główne wejście. Ciekawe jest też to, że widzicie, tam jeżdżą takie meleksy i te meleksy wożą ludzi mniej więcej od bramy wejściowej do głównego wejścia. No to jesteśmy, to co rano widzieliście, takie tłumy. Te tłumy się już przewaliły, no a tutaj mamy po prostu skanery do wejścia. Będą nam prześwietlać plecaki. No to oficjalnie witamy Was w Egipcie. Przyjechaliśmy tutaj specjalnie, żeby odwiedzić nowo otwarte Wielkie Muzeum Egipskie. Zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Jak widzicie, to poranne szaleństwo całe się przewaliło. Przyjechały wycieczki z kurortów, które przyjeżdżają tu na godzinę w 8:30. Dlatego było tak strasznie dużo ludzi. W tej chwili jest godzina 10. Do wejścia praktycznie nie ma żadnej kolejki. Także jeżeli będziecie chcieli tutaj zwiedzać muzeum, to starajcie się nie wybierać godzin porannych. Przed muzeum piękny, wspaniały, zadbany park. Jeszcze nie zarośnięty odpowiednio, ale myślę, że w przyszłości będzie tu super miejsce do odpoczynku. To co widzicie na wprost to nasz hotel, w którym żeśmy się zatrzymali i z którego rano filmowałem ten ogrom ludzi tutaj zmierzających. No niestety musieliśmy się tutaj dostać taksówką, ponieważ nie da się przejść przez tą autostradę, która oddziela hotel od terenu muzeum. Natomiast w budowie jest przejście podziemne, jeszcze w tej chwili nie jest otwarte, którym można się dostać z centrum miasta bezpośrednio pieszo tutaj do muzeum. Dość fajne jest to, że w tym parku jest pełno megafonów, takiego nagłośnienia i sączy się taka fajna muzyczka nastrojowa tutaj. A my zmierzamy w tej chwili już do wejścia. To jest wejście główne. Jak się okazuje, myśmy weszli jakimś wejściem bocznym. No a przy głównym wejściu oczywiście słynny posąg Ramzesa Wielkiego. Posąg ma około 16 metrów wysokości. Wcześniej znajdował się na jednym z rond ulicznych w Kairze. Przez kilkadziesiąt lat ludzie przestali w ogóle zwracać uwagę na ten posąg. Natomiast został przeniesiony tutaj, oczyszczony, poddany renowacji i wita nas tutaj na wystawie. Także zobaczmy teraz wielkość tego posągu. Stoję przed nim, tutaj dziesiątki ludzi robią sobie selfie, no a my możemy go z bliska zobaczyć. Mówi się, że był to tak wielki faraon, jak wielki był Egipt kiedyś. Tu wam jeszcze pokażę ten obelisk z tyłu, jak wygląda. Też jest cały rzeźbiony. Tutaj na środku znajduje się kartusz z imieniem Ramzesa Wielkiego. To jest ogromny. No w ogóle ta hala wejściowa to jak na lotnisku. Też jest przeogromna. Fajnie, bo jest zacieniona i przewiewna. Także mimo, że tu chyba nie ma klimatyzacji w tym miejscu, to naprawdę jest tutaj chłodno. Ciekawe jest to, że tutaj przy wejściu znajduje się coś w rodzaju centrum handlowego. Oprócz tego, że jest oczywiście oficjalny sklepik muzeum, tak go nazwijmy, z pamiątkami, to jest ogromny food court, w którym jest cała masa firmowych, znanych nam marek. No muszę szczerze przyznać, że te pamiątki, które znajdują się tu w oficjalnym sklepiku, no są
zdecydowanie dużo lepszej jakości niż te, które można kupić na pobliskich bazarach. To są naprawdę bardzo porządne wyroby. Jak widzicie, są tu też sklepy spożywcze, można sobie kupić coś do picia, przekąski do jedzenia. No i cała masa sklepów z ubraniami, z jedzeniem, z fast foodem. Także normalnie tak jak w każdym centrum handlowym. Może nie w takiej dużej ilości, a może nawet w takiej ilości. Chociaż tu na przykład torebki mamy. My mamy wykupione zwiedzanie razem z przewodnikiem i w związku z tym dostaliśmy taki zestaw słuchawkowy, żeby po prostu z przewodnikiem lepiej się słyszeć. Jesteśmy w tej chwili na 3. piętrze i wejdziemy tutaj do galerii, poczynając od galerii pierwszej. Tutaj ją widzimy, tutaj jest mapa wszystkich galerii. Tutaj mamy ciekawe przedstawienie ewolucji piramid, jak powstawały piramidy. To drugie od dołu, co widać, to jest zwykła mastaba. Dalej mamy piramidę schodkową i piramidę łamaną. Później piramidę Hefrena i Hofu. Tutaj są przedstawienia, jak Egipcjanie pokazują swoje codzienne życie, czyli wypasanie, orkę, łowienie ryb. Tutaj mamy takie ciekawe przedstawienie górnego i dolnego Egiptu, który jest położony nad rzeką Nil. Jak widzicie, Nil się ciągnie aż do delty Nilu, tam na samym końcu. No i też są zaznaczone, w których miejscach znajdują się kompleksy świątynne. Tu akurat takie wyobrażenie codziennego życia, które zostało wykute z jednego z grobowców, dlatego jak widzimy mają takie narosty jakby na tym. No tutaj też pokazano, jak to codzienne życie wygląda, czyli za bardzo nie wiem, co tu konkretnie jest przedstawione, no ale widzimy tutaj prawdopodobnie mielenie mąki, wyrabianie placków. Tutaj mamy też amfory do przechowywania różnych produktów żywnościowych. Tu ktoś robi jakiś większy bochenek chleba. O, tam prawdopodobnie widać coś w rodzaju młynu, tak? No i kolejne narzędzia, które temu wszystkiemu służyły. A tutaj mamy taką płaskorzeźbę, która właśnie pokazuje wypiekanie chleba. Nie wiem, czy to dokładnie widać, no ale faktycznie te bochenki chleba tutaj są wypiekane, mielone, przewożone. Tak jak wcześniej mieliśmy wyobrażenie codziennego życia, tak tutaj mamy przedstawione oryginalne narzędzia, które w tym codziennym życiu służyły. Tutaj mamy przeróżne kamienne noże, tłuczki. Życie codzienne Egipcjan toczyło się wokół Nilu, czyli mamy też tutaj połowy, pływanie, zawody pływackie. Tu mamy jedne z pierwszych wyobrażeń hieroglifów, czyli pisma, którym posługiwali się starożytni Egipcjanie, i to pochodzi przed 3200 lat przed naszą erą. To są takie pierwsze właśnie hieroglify. To jest postument skryby. Tak wyglądała jego praca. Tutaj jest trochę mniejszy postument, ale co ciekawe, ten tutaj jest wyrzeźbiony z jednego kawałka. Tutaj jest taki ciekawy nóż, ale zobaczcie, też są wszystkie przyrządy dla skryby. Tu co widzimy w tej chwili, to są przeróżne barwniki, no i tam różne rodzaje, nazwijmy to pędzli czy czymś, czym nanoszono te kolory na różne struktury. Tutaj mamy pozłacany kufer i zobaczcie, co tam było przechowywane, a to są bransolety po prostu. Oczywiście wszystko pozłacane. Tutaj też widzimy coś w rodzaju poduszki, czyli takiego zagłówka, no i taka mikroszafa na najważniejsze i potrzebne przedmioty. Zobaczmy, jak wyglądały meble
królowej Hetteperes. Tutaj mamy jakiś fotel, a tam z tyłu łóżko. To jest całe oczywiście pozłacane. Tutaj przedstawiono jeden z pierwszych grobów, zanim powstały piramidy. Jak widzicie, na środku był pochówek, ale w tych pozostałych takich zagłębieniach znajdowały się bardzo ważne przedmioty dla zmarłego i te przedmioty możemy zobaczyć tutaj. Tutaj natomiast jest takie pudło zrobione po prostu z alabastru, bo i też sarkofag jest alabastrowy. A to nic innego jak pozłacana lekteka, w której transportowano władców albo inne znamienite postaci tamtego świata. Kolejna galeria przedstawia meble. Po prostu, no głównie to oczywiście były różnego rodzaju skrzynie, wykonane nie tylko z drewna, jak tutaj widzimy, ale również z alabastru, albo po prostu łączone różne materiały były. Oczywiście w zależności od zamożności władcy były bardziej bądź mniej zdobione. Tutaj mamy kamień połączony z drewnem, no ale są też rzeźbienia. Niestety nie jestem w stanie opowiadać Wam wszystkich ciekawostek i wszystkich faktów, które związane są tutaj z tymi rzeźbami, płaskorzeźbami i innymi przedstawieniami w przeróżnych postaciach. No po prostu nie znam się na tym, nie wiem, a prawdopodobnie Wam też niewiele to będzie mówiło. Dlatego w wielu miejscach tego filmu po prostu pozostawię tylko obraz, żebyście mogli popatrzeć, jak wygląda w całości to muzeum. Jednego z grobowców strzegła cała armia wojska, żołnierzy, jak tu widzicie. I byli to czarnoskórzy wojownicy, ale również Egipcjanie. Tutaj mamy ciekawy artefakt, to jest jeden z listów przewozowych, który znaleziono w Karnaku, a co w nim ciekawego? No jest to jedno z pierwszych przedstawień pisma hierotycznego, które nastąpiło po hieroglifach. Także jak widzicie, to pismo jest troszeczkę już inne niż same hieroglify. To jest stella Ptolemeusza II, która jest drugą odnalezioną po stelli z Rozety, która pozwoliła na przetłumaczenie hieroglifów egipskich na współczesne pismo. Dlaczego? No dlatego, że widzicie, że tutaj mamy tekst napisany hieroglifami, a pod spodem tekst jest napisany po grecku. Tekst w trzecim języku znajduje się po boku tej stelli. Wszystkie trzy teksty, mimo że zapisane różnym alfabetem i różnym językiem, prawią o tym samym. Dzięki temu można było potwierdzić tłumaczenia hieroglifów. Zachowane fragmenty Księgi Umarłych, opisujące podróż w zaświaty i życie doczesne. To jest postument królowej Hatshepsut, a jakbyśmy powiedzieli współcześnie faraonki. A ktoś by powiedział, że wyobrażenie to przedstawia bardziej mężczyznę. No nic bardziej mylnego. Tutaj na szczęście mamy kartusz, który możemy właśnie odczytać i wskazuje on na to, że jest to postument królowej faraonki Hatshepsut. Po prostu w tamtych czasach było nie do wyobrażenia, żeby kobieta była faraonem. W związku z tym ten postument, który tutaj widzimy, przedstawia w pewnym sensie mężczyznę, ale z całą pewnością jest to królowa Hatshepsut. Tutaj mamy przeróżne kawałki ze świątyni Echnatona. Echnaton to był taki znienawidzony faraon przez Egipcjan, który jako pierwszy zapoczątkował wierzenie w jednego Boga, czyli pozamykał wszystkie możliwe świątynie, wielobóstwo uznał za nielegalne i przeniósł stolicę Egiptu w nowe miejsce. Tu jest jeden z bardzo niewielu przedstawień jego twarzy. Ponieważ jak większość w rodach rządzących był dzieckiem pochodzącym z
kazirodztwa. W związku z tym jego twarz była taka nietypowa i jego figura również była taka nietypowa. Po tym możemy właśnie poznać, że to na pewno jest mowa o Echnatonie. Echnaton przeniósł stolicę do Amarny, czyli w sumie dość daleko od wszystkich innych ośrodków. Amarna po prostu znajdowała się na pustyni. Tam postawił świątynię jedynego uważanego przez niego Boga, czyli Boga Słońca. No i sytuacja wyglądała tak, że nie za długo pożył po jego śmierci. W związku z tym, że był znienawidzony za zlikwidowanie wielobóstwa i zlikwidowanie wszystkich świątyń, które się liczyły dla Egipcjan, starano się jego nazwisko po prostu wymazać z kart historii Egiptu. W związku z tym dzisiaj dość trudno jest znaleźć jakiekolwiek jego przedstawienia. Oczywiście po śmierci Echnatona wszystko wróciło na właściwe tory, czyli stolicę przeniesiono z powrotem, no i wielobóstwo znów stało się podstawową religią Egipcjan. Tutaj mamy przedstawienie Horusa pozłacanego, przepiękna figurka, całkiem spora, a tutaj mamy Skarabeusza. Zobaczcie, jaki w ogóle jest kunszt wykonania tych figurek. One są tak dokładne, mają paznokcie, włosy, gałki oczne, wszystko. Sarkofagi, w których chowano zmumifikowane zwłoki, również w środku były bardzo misternie wykańczane. Mimo że tego wnętrza już nigdy nie można było zobaczyć, to środek też bardzo kunsztownie i misternie był wykończony. To jest strona zewnętrzna. Ile ktoś włożył pracy, żeby wykonać taki sarkofag. To się w pale nie mieści po prostu. Tutaj na wystawie też możemy znaleźć mumię krokodyla, ponieważ zwierzęta też były mumifikowane i chowane razem z władcami. Mamy też mumię jakichś pomniejszych zwierząt, nie wiem co to za zwierzę akurat tutaj jest zmumifikowany, ale te zwierzęta też miały własne takie bardzo kolorowe sarkofagi, jak tutaj widać. A teraz zobaczymy to, na co wszyscy czekali. Skarby z grobowca Tutenchamona, przedstawione na ponad 5000 metrach galerii. Skarby, które znajdowały się w pomieszczeniu o powierzchni 40 metrów. Nie wiem, czy to wystarczająco dobrze widać, ale to są kompletne rydwany, które służyły do polowań. Oczywiście całe pozłacane. Tutaj mamy przedstawionego Horusa. A tu są pozostałe elementy, które nakładano koniom, żeby je przyozdobić. Zobaczcie, nawet takie na oczy i na grzywę. A tutaj pozostałe elementy, czyli coś w rodzaju, nie wiem, batów, tak, którym poganiano konie. No i skórzane wyposażenie wewnętrzne tego rydwanu. Strażnicy grobu królewskiego. Do dzisiaj tutaj stoją i strzegą wszystkich jego skarbów. To pierwsze, co zobaczył Lord Carnarvon, kiedy otworzył grobowiec. Bogato zdobiona skrzynia, która przedstawia codzienne zajęcia króla, czyli polowanie. Zobaczcie, jak to wygląda i jak to zostało przedstawione. Inne artefakty z grobowca faraona. Zobaczcie, tu są jakieś trony, czy też krzesła, takie bogato zdrobione, podnóżek. Pozłacane fragmenty wachlarzy. Pióra się nie zachowały, no ale te trzonki, których pióra były osadzone, tutaj możemy zobaczyć. Tu mamy przepiękną skrzynię na biżuterię, też cała złocona i rzeźbiona, a tutaj jest też biżuteria, czyli kolczyki na przykład. To są tak drobne elementy i tak misternie wykonane. W tej gablocie mamy przedstawione naszyjniki, które najprawdopodobniej używał sam Tutenchamon, a może któraś z jego nałożnic. Zobaczcie, jakie są misterne. Może to tak nie za bardzo jest oddane tutaj na filmie, ale składają się z bardzo wielu elementów i są też tak bardzo misternie poskładane ze sobą. Kolejna partia naszyjników znaleziona w grobowcu Tutenchamona. Również bardzo misternie są wykonane wszystkie.
A co powiecie na buty królewskie? Butów miał całkiem dużo, żeby mógł po tych zaświatach chodzić, żeby mu tych butów wystarczyło. Zobaczcie, jakie są złocone i z jakich materiałów są wykonane. W tych pojemnikach takich z trzciny i sitowia, ale również w tych z drewna przechowywano czy pozostawiono w grobowcu żywność dla faraona, żeby miał po prostu co spożywać w zaświatach. Niektóre z tych pojemników zrobionych na przykład ze skóry, nie tylko z drewna, mają po prostu kształt drobiu. No najprawdopodobniej były kurczaki, indyki i bardzo chętnie zjadane przez Egipcjan gołębie. Tutaj jeszcze miałem wam pokazać, że z grobowca Tutenchamona wyciągnięto całą masę jedzenia. No i to jedzenie faktycznie, oczywiście w takiej zakonserwowanej, zasuszonej formie, ale znajduje się tutaj. No to są przyprawy, to są figi wysuszone, to jest cała masa ziaren przeróżnych, także wszystko to tutaj jest zgromadzone i pokazane. Kolejna skrzynia na biżuterię i inne drogocenne przedmioty. Zobaczcie, jaka ta skrzynia jest misternie wykonana. To po prostu w szczerym złocie są rzeźbienia. Tutaj całe fragmenty ubrań, maski, to nie wiem, jakiś napierśnik jest, takie gigantyczne naszyjniki, przeróżne fragmenty ubrania pozłacane. To, co tutaj widzicie, to jest po prostu zapalniczka, czyli coś w rodzaju urządzenia do rozpalania ognia po prostu. Tym po prawej trzonkiem kręcono w tych dziurkach i tam się powinien od tarcia rozpalić, czy też zapalić ogień, sianko powinno się zająć ogniem. Tutaj mamy dziesiątki lasek. Nie wiem, po co mu były w zaświatach potrzebne takie ilości lasek, ale zobaczcie, złocone, zdobione, rzeźbione, różne trzonki i wezgłowia. Starodawne szafy na złote statułki i posążki, a tutaj złote statuły i posążki bogów. No, są naprawdę zabójczo piękne, zwłaszcza że są wykonane ze złota. Na żywo to wygląda zupełnie inaczej. Królewskie łoże, całe wykonane ze złota. No i oczywiście sam główny tron królewski. Po wspaniałej renowacji tutaj przeprowadzonej w Muzeum Kairskim z tym podnóżkiem. Genialne. Tak, prześledźmy teraz, jak Tutenchamon został pochowany. Tu są kolejne skrzynie, które były wsadzane jedne w drugie na zasadzie tak znanej i popularnej u nas matrioszki, czyli jedno w drugie po prostu. Zobaczcie, ile tego było. A teraz zobaczcie pierwszą z tych skrzyń, jaka jest gigantyczna. Musiałem odejść trochę dalej, żeby po prostu móc całą ją objąć. Możecie sobie ją porównać do wielkości osób tutaj zwiedzających. Jest gigantyczna. No i oczywiście cała pokryta złotem. Zobaczmy sobie kolejną. Ta już jest jeszcze bardziej misternie zdobiona. Mamy tu całe historie opisane i rzeźbienia. Zobaczcie to. Jest równie gigantyczna. Żeby nie było, one wewnątrz, w środku te skrzynie też są zdobione i pokryte złotem. I kolejna skrzynia. Troszkę mniejsza od poprzedniej. I kolejna skrzynia. Jeszcze mniejsza. Chociaż one tak nie są dużo mniejsze od siebie. One są tak tylko mniejsze, żeby po prostu jedna weszła w drugą. Nie są jakoś dużo mniejsze. No i dochodzimy już do samych sarkofagów. Ten akurat sarkofag zrobiony jest z około 10 kg złota. Te dwa tutaj dziwne przedmioty, które trzyma faraon, są symbolem władzy i oznaczają górny i dolny Nil. Kolejny sarkofag, bardzo misternie zdobiony tutaj tymi rzeźbieniami i przeróżną tutaj kolorystyką. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale
Tu jest tyle tych wzorów i kolorów, że szok po prostu. A tutaj maska. To samo co widzicie tutaj nad jego głową, tam jest Anubis i kobra i też oznaczają, że jest królem Górnego i Dolnego Egiptu. Mamy też wszystkie kolejne warstwy ubrań, jeśli tak można nazwać, w które mumia była ubrana. Również szczere złoto. Wszystkie te naszyjniki, które widzicie, mumia miała ubrane na sobie. Z drogocennych kamieni, ze złota. Wszystko to było na kolejnych warstwach bandaży. A to słynna maska Tutenchamona, symbol Egiptu. 10 kilo czystego złota. Tylnia strona maski pośmiertnej. Tutaj na tym bezgłowiu widać hieroglify z Księgi Zmarłych. Są to zaklęcia, które miały chronić Tutenchamona w drodze w zaświatach. Podczas zwiedzania musieliśmy zrobić małą przerwę. Mamy tu lemoniadę z trzciny cukrowej, lemoniadę z hibiskusa i taką pastę z ostro przyprawionym mięskiem i do tego 2 herbaty miętowe. Jest to makaron penne zapieczony pod beszamelem, no i z mielonym mięsem przyprawionym na ostro. No i przyszło też takie danie tutaj Magdy. To jest coś w rodzaju takiej tutejszej pizzy, po prostu ciasto nadziewane warzywami i mięsem, przekrojone w ten sposób na kawałki. Tutaj zostaliśmy zaproszeni na zaplecze kuchni i możecie zobaczyć, jak właśnie ten placek, czyli ta taka miejscowa pizza, jakkolwiek to zwał, jest wyrabiana. No, czyli mamy właśnie w tej chwili to mięsko takie mocno przyprawione, mamy 2 rodzaje tutaj sera. Ten placek, jak widzicie, w pewnym miejscu jest grubszy i taką cieńszą warstwą pach jest świetnie tutaj przykrywany. Nie wiem, co tutaj jeszcze pan odrywa, pewnie jakieś fragmenty, które mu nie za bardzo wyszły. No i właśnie powstaje taki okrągły placuszek, który potem jest pieczony i ma dość wiele warstw tego ciasta. Turecka kawiarnia z takimi przeróżnymi rodzajami baklawy na sztuki. No i kupiliśmy tutaj kilka takich sztuk. Zobaczcie, jak to ładnie zostało zapakowane. Będziemy kosztować na wizji. Nasze królewskie imiona postanowiliśmy na wieki wieków tutaj wyryć w tym materiale. Wprawdzie robimy to całkiem współcześnie przy użyciu takiej skomputeryzowanej drukarki, ale mamy nadzieję, że imiona w postaci kartuszów faraona i faraonki zostaną tutaj na stałe zrobione. Taką fajną pamiątkę tutaj z muzeum w Kairze można sobie wykupić właśnie wybierając wzór, jaki chcemy wybrać, albo z pojedynczym imieniem, albo dla całej rodziny, jak tutaj widzicie. No i maszyna dla Was zrobi transkrypcję na hieroglify i taki fajny rodzaj wydruku jako pamiątkę będziecie mieli. Zobaczmy, jak wygląda wnętrze jednego z grobowców. Mamy takie wirtualne przedstawienie. Możemy sobie zobaczyć bez odwiedzania tego oryginalnego grobowca. O, tu jakieś śmieszne animacje od razu są. Co on tutaj robi? Coś, jakieś kadzidła pali chyba, tak? Jakieś dary zostały przyniesione. Nie wiem, coś tu jeszcze pali dodatkowego, tak? Pewnie jakieś modły będą. A tutaj mamy chyba zabitego byka. Ale fajnie to jest zrobione. Tutaj jakieś połowy widzimy, tak. Co on tutaj łowi? Jakieś zwierzę bliżej nieokreślone, nie wiem. A, rybę złowił. Ptaki się przestraszyły. No super to jest. No i pojawił się u góry opis tej czynności.
która została wykonana przed chwilą przez tego faceta. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Tu są prowadzone prawdopodobnie kozy na poświęcenie dla boskiego władcy. Tu zostaną poświęcone. Tutaj w dość ciekawy sposób przedstawiono życie w starożytnym Egipcie w czasach ptolemejskich, czyli już mniej więcej za panowania Aleksandra. No, nawet nie wiadomo, czy to nie jest Aleksander tutaj uczony. No i zobaczcie, że to przedstawienie jest wykonane za pomocą takich hologramów, które tam u góry się znajdują. Tutaj są jacyś sprzedawcy. Ten tu sprzedaje jakieś ryby. Tutaj ktoś coś pierze. Możliwe, że to jest Aleksander, bo jak wiadomo, jego nauczycielem był sam Arystoteles. I może to jest właśnie takie przedstawienie. Na zakończenie została nam jeszcze cała galeria łodzi. Także jeszcze spróbujemy tutaj wejść, bo za chwilę muzeum zamykają. A myśmy trochę zabradziarzyli tutaj na tych wystawach. Tutaj rosną papirusy, najprawdziwsze. Ale to jest ładnie podświetlone wszystko. Jesteśmy w tej chwili w galerii łodzi. Sama galeria została otwarta jakiś tydzień temu może. Więc bardzo mocno wyczuwalny zapach farby olejnej. No, a łodzie są przepięknie tutaj przedstawione. Wyobraźcie sobie, że ta przeogromna łódź złożona z kilku tysięcy kawałków została poskładana bez użycia ani jednego gwoździa. Wszystkie deski są powiązane tutaj takimi linami w dość jakiś tam charakterystyczny sposób, że ta łódź królewska została właśnie w ten sposób poskładana. Budowniczowie łodzi najprawdopodobniej nie mieli takich długich desek, żeby cała łódź była z tego wykonana. W związku z tym zobaczcie tutaj łączenie desek na burcie. No i te gigantyczne wiosła, nie wiem przez ile osób były obsługiwane, ale są ogromne. Tu nawet od spodu łodzi możemy zobaczyć, jak te deski były ze sobą łączone. Po prostu dłuższa deska łączyła się z dwiema krótszymi, mniejszymi deskami. W Wielkim Muzeum Egipskim, które jest największym muzeum jednej cywilizacji na świecie, spędziliśmy praktycznie cały dzień. A jakby można było, to pewnie spędzilibyśmy tu jeszcze ze 2 dni. W każdym razie to, co widzieliście na filmie, to naprawdę bardzo mała część tego, co można zobaczyć w muzeum, oraz z tych interakcji, które znajdują się w muzeum, ponieważ jest tam też kino, jest tam też specjalnie przygotowane muzeum do zabawy dla dzieci. No i oczywiście bardzo wygodne jest to, że znajduje się cała ta strefa tak zwana komercyjna, czyli możemy sobie zakupić nie tylko pamiątki i różne gadżety związane z muzeum, ale jest wystarczająco dużo restauracji i kawiarni, gdzie spokojnie możemy zjeść czy odpocząć. Samo zwiedzanie nie jest za bardzo uciążliwe, odbywa się w komfortowych, klimatyzowanych warunkach, za wyjątkiem tego, że jest bardzo dużo ludzi, ale już w godzinach popołudniowych jest znacznie mniej osób. Sama wycieczka z przewodnikiem anglojęzycznym trwała dobrze ponad 2 godziny i właściwie wszystko, co żeśmy oglądali, to oglądaliśmy w biegu. Tak na spokojnie, żeby to sobie pozwiedzać, myślę, że cały dzień jest niewystarczający. Trzeba sobie przyjąć, że wybieramy po prostu któryś okres historyczny i po prostu bardziej szczegółowo zwiedzamy wystawę związaną z danym okresem. Gdybyśmy tylko mieli więcej czasu, to pewnie korzystalibyśmy z tych interakcji, które w ciągu dnia jeszcze tam się wydarzają. A dla osób bardzo strudzonych zwiedzaniem przeznaczony jest też wspaniały ogród z fontannami, basenami, także jest co tutaj robić i na spokojnie możecie tutaj cały dzień spędzić. Na zakończenie dnia zakupiliśmy sobie lody w kształcie piramid. No i mamy nadzieję, że będą smaczne. W ten piękny, ciepły wieczór my już żegnamy się z Wami, także dzisiejszy odcinek dobiegł końca. Zachęcamy do obejrzenia tego muzeum, samodzielnego zwiedzania i zapraszamy na kolejne nasze filmy i przygody. Łapka w górę. Trzymajcie się, cześć!